Co wam powiem, Avia ma najtańsze paliwo w Zakopanem. Zatankowany i jedziemy do Krakowa. Ahoj przygodo, jak to się mówi. 6,14, a wiem, że w Krakowie nawet jest po 6 zł paliwo. Po 5 coś widziałem, ale to 14 groszy to nie ma dużej różnicy. To jedziemy. Może będzie fajnie w tym Krakowie. Na pewno cieplej, podejrzewam. Słuchajcie, jedziemy do Krakowa. Pogoda się robi fajna. Na mnie. Pogoda się robi fajna. Tutaj mam kamerzystę dzisiaj. Nie zdradzę wam jego imienia, bo to jest poufne informacje. Ale na dzisiaj sobie załatwiłem kamerzystę, żeby nagrać fajnego vloga. Zobaczymy, jak się mi to uda, bo zaraz bierzemy kawę z Maka, bo to jest oczywiście obowiązkowe na drodze do Krakowa wypić kawę. I zobaczymy, jaka pogoda w Krakowie. W Zakopanem wychodzi słońce, ma być piękny weekend, z tego co wiem. Także oglądajcie i zobaczymy, co dalej. Tu jest przystanek kolejowy Bańska Niżna i tu macie termy po prawej stronie. Także jakby ktoś chciał przyjechać pociągiem z Zakopanego na termy, to super sprawa, też można tak zrobić. A tutaj po drodze po prawej stronie jest najgłębszy odwiert w Polsce, chyba 6 km głęboko. Wiertają i będzie ogrzewanie termalne na cały Nowy Targ i część Podhala. Także coś ich działają na tym Podhalu, no nie? Zaczęło trochę padać, niezbyt pogoda fajna, no ale jedziemy powoli. No to one wtedy zaczęły, za szybki skok był i ludzie nie są gotowi na to. Na te wszystkie platformy medialne. I przez to te tak? dzieci ogłupiały. No bo to naprawdę, jak my kiedyś, a dzieci teraz, to jest szok, tylko właśnie o to chodzi, że my nie mieliśmy kiedyś tego i my się w normalnych warunkach rozwijaliśmy, a jak oni dostali ten telefon i tam masz materiały przeróżne i oni, a rodzice nie mają czasu z nimi siedzieć, to oni biorą te, wiesz o co chodzi. I też mózg dziecka, on się dopiero rozwija do 21 roku życia i on nie wie dokładnie, co jest dobre, a co złe. No. A my jak już jesteśmy dorośli i oglądamy to my wiemy, że to jest złe na przykład. Czyli te wszystkie media te socjale, te media po prostu psują głowę, psują dzieci. Takie promki są w Maku, biorę duże cappuccino na drogę i jedziemy. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry. Nie puszczaj. Kawka przyszła z Maka. Trzymaj tam kawę. Cukier pani dała. McDonald's, dziękujemy. Do widzenia. McDonald's jest najlepszy. Z kawą w drodze. Nie musisz wychodzić z auta. Nie musisz wychodzić z auta i se zamawiasz i jedziesz. A wiem, że trochę pewnie w korkach postoimy w Krakowie, także lepiej se szczelić tą kawkę. Poza tym dzisiaj jest taki śpiący dzień, ponury. Zaczęło padać, słuchajcie, także jedziemy powoli. Kawka jest. Duże cappuccino. W dobrej cenie. O, tu macie McDonald's w Nowym Targu. Patrzcie się. To jest największy chyba w Małopolsce Mac. Najlepiej prosperujący, z tego co słyszałem. Wjeżdżamy na Nową Zakopiankę. Słuchajcie. I zaczęło padać. Ale wam trochę nagram tą nową drogę też. Już chociaż nagrywałem, ale jeszcze dzisiaj trochę nagram. Takiego, że przyjechali ci z Niemiec, no to ten syn tego gościa ma na imię Daniel. Jak on do niego mówił Daniel, to po chwili ja się śmiałem, że imiennik mój. A wiesz, mnie to zaskoczyło, a już nie zwracasz uwagi, tak? Przez to, że ludzie używają telefony, to bardzo rzadko używają czyjeś imię, że cześć Sławek, albo cześć Daniel, cześć coś tam, wołało się kogoś po imieniu. To co ty gadasz, to wszystko zanika powoli, bo jak dzwonisz do danej osoby, to wiesz, do kogo już dzwonisz i nie mówisz po imieniu, tak? O. Wiesz, o co chodzi? O, nie ma już tak. Kiedyś były ważne imiona, ludzie zwracali uwagę, to jak się nazywa. Pociąg jedzie, patrzcie się tam, pociąg jedzie. Nie nagrało się. Nagrałem go.
Patrzcie się, jaka piękna droga. Jedzie się super. Trochę wam nagram tej zakopianki, bo wam obiecałem. A resztę sobie musimy z kolegą pogadać. Tak to wygląda. Ale pamiętam o was i kręcę vloga specjalnie dla was. Także tak to wygląda, słuchajcie. Pada troszeczkę, ale myślę, że może w Krakowie nie będzie. Chociaż jak będzie, no to nagram wam coś w galerii. Albo gdzieś tam, no nie? Także tutaj kolega mi Andruta daje, patrzcie się. Będę Andruta zaraz wcinał. No i tyle. Jedziemy dalej. siebie nagrywam. Ale było czyli niekomfortowo. Wiesz o co chodzi, żeby zachować dyskrecję, ale nie, i w ogóle savoir i to wiesz, kultura na przykład, nie? No kulturę trzeba mieć. Ja na przykład jak ten ochroniarz, co ja poszedłem na to gadanie o tego ochronę, nie? No. Bo ten chłop mi zatrudnił, mówił, ale się z tobą dobrze mówi, ten cały szef ochrony, co poszedłem do Warszawy. No. Usiadłem, gadaliśmy z pół godziny, on zaczął mówić, że on na Kasprowym brał drugi ślub, po pierwsza to go żona zostawiła. I on, tak było? No, zaczął mi mówić tego dnia, ja mówię do niego, że no wie pan co, teraz ja tutaj z dziewczyną przez internet przytyło mi się trochę, ale zacząłem mu mówić, chce pan mieć ochroniarza przecinka, się śmialiśmy tam, żartowaliśmy. Na drugi dzień już mi pozałatwiał pracę, garnitur dał, kazał mi pilnować ten sklep. W Warszawie to tam ludzie są bezosobowością. Bezosobowością. Właśnie tylko te YouTube ich uczy, ale jak wyłączą kamerę, na przykład nieraz tam czytałem na Wykopie czy coś, to mówili, że pasut jak nie nagrywa, to oni wszyscy w telefonach siedzą, oni nie mają tej
osobowości. Poza... Tak jak my sobie jedziemy To i gadamy. ty myślisz, no, że pasut poza kamerą jest identyczny? Nie. Nie, on się nie, już odcina nie. I to jest wszystko na pokaz. I dlatego myślą ludzie, że jak taki pasut, to on jest 2-4 taki. On nie jest taki. Właśnie on nie jest taki, chodzi, ja wiem właśnie. Nie ma co oglądać ich do końca, że myślisz, że jak ich spotkasz, bo na przykład bardzo dużo ludzi takich tego typu, oni są wyżsi od ciebie, myślą, że są lepsi od ciebie. Są w tym internecie. Ja to powiem ci, że ja się tak tym nie interesuję za bardzo. O, to jest. Jak jesteś na Mount Everest, to wiesz, że jak jesteś na tej szczycie, bo to jest podział, jest tych podział 6 chyba. No, Bo jak idziesz, to trwa do 2 miesięcy, a oni, ci co z tobą idą, to małe pieniądze biorą. $2000. Oni się nazywają ci himalaiści, to są ci, co ci pomagają wejść. No. A dla nich te $2000 to jest tak, jakbyś dostał w Polsce, nie wiem, z 50 000, wiesz. Wiem, i to jest coś takiego, że masz te etapy 6. Pierwsze przyjeżdżasz do tej wioski. Tam w ogóle coś takiego było, że kiedyś, bo teraz na Mount Everest jak wchodzisz, to są takie kolejki jak na Krupówkach. A kiedyś było tak, że żeby dostać pozwolenie, to było 30 na 1 miesiąc. Wiem. Tylko weszła pieniądze i oni tam płacisz, odbijają, możesz iść. Wiem, to jest już taka kasa, tam to już widzisz, jest kasa, no. Jest coś takiego, że masz 6 etapów i no i musisz pierwsze być w jednej wiosce tam tydzień, bo to jest ciśnienie, powietrze, wszystko idzie. Wiem, musisz się aklimatyzować. I jesteś na 1, 2, 3 i przy 5 już to się nazywa, że Góra Śmierci. I dlatego jest to Góra Śmierci, że jak już jesteś na 6 poziomie, to żeby wejść na górę, to ty masz 30 minut. Wiem. Jak jesteś dłużej, to nagle dostajesz halucynacje, wzrok tracisz. Wiem, bo tam jest 8000, wiem. Tam się dzieje z człowiekiem tak, że on się nagle zaczyna rozbierać, bo mu jest ciepło. Wiem. Ale naprawdę to jest zimno. I tam w tej książce było napisane, że jak oni są na tej 6, to wiesz, jak oddychasz, jakbyś oddychał przez słomkę. Tyle powietrza tylko wdychasz płuca. Rozumiesz, taka ilość malutka. I to jest ważne, że musisz 30 minut to zrobić. Jeżeli zostaniesz, to już jest Góra Śmierci. I bardzo dużo ludzi szło tam i oni, ciężko im było i ktoś im mówi zawróć. Mówi nie, bo już jestem tak wysoko, a to pieniądze dużo kosztuje, żeby iść to. I oni już się nie potrafią odmówić i idą na górę i giną przez to, że no, nie potrafią zrezygnować. I nawet oni oddychają jak przez słomkę, się masz tak... Ma takie mało powietrze, tlenu, a on dalej tam siedzi, bo on chce to dotrzeć. I właśnie jeden himalajista... A nie mają tych butli z tlenem czy coś? Ale już brakło. Brakło, wiem o co przez te inne dni nie da się, no jak żeby mieć, wiem o co chodzi. No nie ma właśnie, dlatego to też trzeba mądrze. I był taki himalajista gościu, który zbierał te pieniądze na to. No. I on już był u góry i ten chłopiec, po to chłopcy są, oni mają 19-20 lat, 17 takich biorą kompanów młodych. No i on chciał go zawrócić, ale on był tak bo właśnie, żeby być dobrym tym gościem, to ty musisz umieć odmówić jemu. Wiem. Bo też ten gościu, co ci zapłacił, to on nagle mu zaczął mówić, za co ci zapłacić, mieć mi pomóc wejść na to. Wiem. A ty musisz umieć tak tego gościa przekonać, żeby wrócił z tobą. Żeby wrócił. Ale oni biorą takich młodych osób, którzy nie potrafią kogoś naprowadzić, boją się i giną. I oni razem z nimi też giną, ale ten chłopak było tak, że on płakał, że on chce wyjść, to tamto i on poszedł, ten chłopak z nim i on, ten facet u góry dostał tą chorobę, że on wzrok stracił i ten chłopak go wziął na barana i schodził. Wiem. I ten chłopiec stracił nogi i ręce. Ja pierdzielę. Że poświęcił się dla tego faceta. Ale grubo. A on chciał schodzić, ale tamten nie chciał. I on nie umiał go przekonać, żeby schodził razem. Ale grubo. Dlatego jak chcesz być właśnie takim gościem, który chodzi po górach, to ty musisz być stanowczy, ty musisz, bo ty odpowiadasz za kogoś jeszcze, ty musisz mu to umieć przekazać, no ale jak są ludzie, którzy są już każdy jakby był na samej górze po 2 miesiące w górach, spędził czasu, jesteś już na tym odcinku śmierci i oddychasz coraz mniej, ale ci się wydaje, dobra, zrobię to. Jak jesteś u góry, to możesz być maksymalnie 7 minut. Masakra. I resztę musisz schodzić już. Czyli wchodzisz na te Himalaje, na ten Mount Everest. I masz 7 minut. Pokazujesz flagę. Zdjęcie. Nagrasz szybko. I musisz iść, bo jeżeli tam zostaniesz dłużej, już nie zejdziesz. Wiesz, jakie to jest psychologicznie mocne? To jak ktoś przejdzie te Himalaje, Mount Everest, te takie góry, to jest już naprawdę walka ze sobą, ze wszystkim.
Do Patecki to przeszedł. On przecież miał te palce te fioletowe, nie wiem, czy było popcinać, czy co tam. Ale to jest duże poświęcenie. I widzisz, on nagrał ten vlog, on dostał sponsorów na to, ale on później ten Patecki zaczął nagrywać, że on widzi inne, ale po jakimś czasie zrezygnował całkowicie. Nie opłacało mu się finansowo, bo to jednak, widzisz, nie było to tak. Bo on wtedy obliczył, że potrzebuje 2 miliony czy coś, a uzbierał 700 000 tylko. I poddał się. No. No fajna historia. Dojechaliśmy do Krakowa i nie pada. Zaraz pójdziemy, może wstąpimy do galerii, jak się nazywa, do Bonarki wstąpimy. Tak z ciekawości zajrzeć, co tam się dzieje, czy są przybysze z Dubaju może, nie wiem. Ostatnio w Zakopanem spotkałem jednego pana z Dubaju, który mnie zaprosił i słuchajcie co, dał mi numer telefonu, powiedział mi: przyjedziesz do Dubaju, ja cię odbiorę z lotniska, pojedziemy do mnie. On był tam, on mieszka koło Dubaju, jakiś tam inny ten emirat, ale to mi wszystko mówił, dał mi numer i powiedział: jak przyjedziesz do nas, to moja żona ugotuje typowe arabskie jedzenie na pustyni, zrobimy, pojedziemy, wszystko tak jak ma być. Ja mówię, ja jestem w szoku, że gościu mnie zaprosił. Powiedział nawet, że jakby był w pracy, to wyślę kogoś na lotnisko, żeby mnie odebrali, że na lotnisku jest darmowe Wi-Fi, że przez Wi-Fi mogę do niego zadzwonić i on mi pomoże kupić kartę, włożyć do telefonu, żeby miał internet, wszystko, słuchajcie, no. Także nie ma co też oceniać pochopnie tych gości z Arabii, bo jestem w szoku. Są też normalni tam w tym wszystkim, mi się wydaje. Wiesz, że zaprasza cię, żebyś przyjechał, żebyś go odwiedził. Wiesz, bo oni się też, Daniel, cieszą, że ludzie ich odwiedzają, że zwiedzają, że tam przyjeżdżają. Wiesz o co chodzi, no nie? W jakich krajach jesteś osobą dla innych egzotyczną. Jak pojedziesz na przykład w Japonii, czy w Chinach, to oni się dla nich, bo to jest tak jak my w Polsce na przykład widzimy ciemną karnację, Hiszpankę czy coś, to dla nas to jest inna kobieta niż... Takie egzotyczne, i na przykład, no nie? Jeśli ty jedziesz do Chin czy coś, to bardzo duże masz prawdopodobieństwo, że cię będą podrywać kobiety. Tam w Chinach na przykład, bo ty jesteś Europejczykiem. W ogóle w Hiszpanii, wiesz co się w Hiszpanii co wierzą? Że biała karnacja to jest coś fajnego. No, dla Hiszpanów, że biała to jest pożądana, no. A Hiszpanie są ciemni? No, oni mają ciemne przecież. Słuchajcie, ja sobie tak myślę, co Daniel gada do mnie, że ja se 2 lata bym nigdy w życiu nie pomyślał, że Krzysiek będzie nagrywał YouTube'a. I to mnie też tak dotknęło, bo w sumie ja sam nigdy się nie spodziewałem. Coś tam miałem, jakieś przebłyski, żeby jakiś filmik z gór wrzucić, czy coś tam na pamiątkę, czy coś, ale nigdy w życiu nie pomyślałem, że będę nagrywał YouTube'a, jakieś vlogi, czy coś. Powiem wam, że sam jestem w szoku, kurde, i to głębokim. O, i Kraków jak zwykle zakorkowany, także nie wiem, czy to jest dobry plan, ale musimy tam zajechać. Patrzcie się, jak Kraków idzie do przodu, jakie budynki, jakie wszystko. Co nie? Jak się wam podoba? Idziemy do sklepu Carrefour Express, coś kupić do picia. No i tyle. I resztę ciśniemy dalej. Ale Kraków pięknie się rozbudowuje. Bardzo mi się podoba w Krakowie. Fajnie to idzie w dobrym kierunku, no nie? Pijemy Oshi. Oshi jest dobre. Patrzcie się, jaki poziom w Krakowie. Kupiłem sobie picie, takie cosik. Cisłowianka i magnes. Formów też jest dobre picie. I patrzcie się, siłownia, fitness. Wszystko tutaj jest. Jakieś centrum stomatologiczne. Jest poziom, co nie? Nawet woda pitna, patrzcie się. Patrzcie się, jaki poziom w Krakowie. Nie leci. Bo pewnie jest teraz zimno. Ale ławeczki, wszystko. Patrzcie się, jaki poziom.
Ja jestem w szoku. Co się w tym Krakowie wyprawia? Co się tutaj dzieje? Gniazdko jest nawet. Jakieś do ładowania telefonu. Co, Kraków idzie pięknie do przodu, co nie? Dobra, uciekam dalej. Trochę nagrałem. Zawsze będę coś nagrywał tam, gdzie jadę, bo to też fajne jest. Później wspomnienia są. Patrzcie się, jaki tutaj park buduje. Pięknie, co nie? Jedziemy do galerii Bonarka teraz. Bonarka ma TK Maxa. To jest mega, ja lubię ten sklep. To, jesteśmy w galerii. Pocket nagrywa, tak. I jedziemy do... Ja idę do TK Maxa. Jeszcze nie wiem, gdzie pójdziemy, ale TK Max na pewno. Piętro pierwsze. No także idziemy po sklepach pochodzić, tak to wygląda. Ale jest ludzi. Starbucks. Sacha zawsze na lewo. A jak na przykład mówią ci youtuberzy, czy wczoraj pasy. A wyjdziemy z tego, czy nie? Po prostu katastrofa. Teraz tu Ja już myślałem, że z tego nie wyjdziemy, z tej galerii. można iść na film tego Gladiator. Ma pretensje. Nie jechałem nigdy tramwajem. Na tej stacji zawsze tankowaliśmy, tu zawsze, bo było najtaniej. Tak? A poczekaj, po ile jest tutaj paliwo? Ale zawsze tu. O kurde, ale jest tanio, ty. 5,90 paliwo w Krakowie. A ile jest Kraków? 6,19, 6,14 było. 24 grosze taniej macie tutaj paliwo i tu jest Bonarka. To jest jaka firma? Co? Powiem wam, że chciałem sobie kupić taką jedną kurtkę, tylko nie było mojego rozmiaru
w Zakopanem i myślę, że zatrzymam się tutaj, może będą mieli. No nic, zobaczę, wejdę, a resztę jedziemy dalej. Co byś zjadł? Ja nie chcę nic, jak coś to ty sobie weź. Patrz, po 12 zł. Ale te są fajne. U nas są tańsze pączki.